Hitler po to rozpoczął wojnę, żeby właśnie ten plan zrealizować, a tu na Zamojszczyźnie rozpoczęto tę akcję i tu było pewne, tu można tak powiedzieć, laboratorium tej zbrodni. Tak, laboratorium można powiedzieć ludobójstwa, ponieważ mówimy o akcji, tutaj znowu mamy do czynienia z eufemizmami, które Niemcy nagminnie stosowali w czasie II wojny światowej, bo chodziło o zorganizowane ludobójstwo ludności polskiej, bo przede wszystkim chodziło o ludność polską na tym obszarze, które polegało na masowych wysiedleniach przede wszystkim mieszkańców polskich wsi na Zamojszczyźnie. Akcja Zamość trwała od końca listopada 1942 roku do połowy sierpnia 1943. W jej toku wysiedlono łącznie około 110 000 polskich mieszkańców z 297 wiosek. Większość z nich zdołała jednak uciec, lecz około 51 000 zostało deportowanych do różnych obozów. Wśród ofiar znalazło się około 30 000 dzieci. Wiele z nich zostało oddzielonych od rodziców, część została deportowana do obozów dla dzieci. Około 4,5 tysiąca dzieci wywieziono do Niemiec jako nadające się do adopcji, między innymi ze względu na wygląd, blond kolor włosów i niebieskie oczy, lub umieszczono w domu Lebensborn w celu ich germanizacji. Setki z nich zostały zaginione mimo akcji poszukiwawczych w okresie powojennym. W opustoszałych wsiach osiedlano niemieckich osadników pochodzących głównie z Besarabii, dziś Mołdawia, i Bukowiny, dziś Ukraina i Rumunia. Łącznie około 9 000. Prawie wszyscy uciekli do Niemiec latem i jesienią 1944 roku przed nacierającą Armią Czerwoną. Fragment artykułu Bogdana Musiała w tomie Aktion Zamość 1942-1943. Jesteśmy w szczególnym miejscu, na terenie zamojskiej rotundy. Na tym terenie w latach 1944 to było więzienie. Tutaj przez to więzienie przeszło kilkadziesiąt tysięcy Polaków, obywateli polskich, ale również Polaków innych narodowości. Ale tu, na tym terenie, w tej okolicy zamordowano i pochowano około 8 000 Polaków. Gros tych ofiar zginęło w latach 1942-1943, kiedy w tej części okupowanej Rzeczypospolitej Niemcy przeprowadzali tak zwaną akcję Zamość, która była częścią, a można nawet powiedzieć pilotażowym programem szerszej koncepcji, która przeszła do historii jako tak zwany Generalny Plan Wschodni, czy też Generalny Plan Ost. Tak, tu było laboratorium najważniejszego projektu polityki hitlerowskiej, bo tak trzeba ten plan zasiedlenia czy plan osadnictwa na wschodzie nazwać. Hitler po to rozpoczął wojnę, żeby właśnie ten plan zrealizować, a tu na Zamojszczyźnie rozpoczęto tę akcję i tu było pewne, tu można tak powiedzieć, laboratorium tej zbrodni. Tak, laboratorium można powiedzieć ludobójstwa, ponieważ mówimy o akcji, tutaj znowu mamy do czynienia z eufemizmami, które Niemcy nagminnie stosowali w czasie II wojny światowej, bo chodziło o zorganizowane ludobójstwo ludności polskiej, bo przede wszystkim chodziło o ludność polską na tym obszarze, które polegało na masowych wysiedleniach
przede wszystkim mieszkańców polskich wsi na Zamojszczyźnie, no a szczególnie dramatyczny był los dzieci, kilkudziesięciu tysięcy polskich dzieci odbieranych rodzicom. Mówiliśmy o tym w naszym cyklu powielekroć, ale musimy powtórzyć ideę główną Hitlera, no bo z tej idei brała się zagłada Polski. Co Hitler chciał zrobić? Hitler chciał zniemczyć ziemię na wschodzie. Zniemczał Hitler tę ziemię w ten sposób, że mordował ludność mieszkającą na tych ziemiach i na ich miejsce, na miejsce wymordowanych bądź wypędzonych, wysiedlonych dalej na wschód ludzi te ziemię mieli zasiedlić etniczni czy rasowi Niemcy. I ten plan, generalny plan Ost służył właśnie tego, czystce etnicznej na określonym terytorium i zasiedlenie ich Niemcami. I mówimy tutaj o polityce, którą rządziła ideologia, bo zwróćmy uwagę, tak zwana akcja Zamość rozpoczyna się tak naprawdę, gdy chodzi o tą główną falę wysiedleń z polskich wsi, rozpoczyna się w listopadzie, czy pod koniec listopada 1942 roku. A więc w momencie, kiedy na froncie wschodnim, kilkaset kilometrów na wschód od Zamojszczyzny, jeszcze tak naprawdę nic się nie rozstrzygnęło, a w momencie, kiedy już się rozstrzygnęło, mówimy o klęsce Niemców pod Stalingradem i potem na Łuku Kurskim, Niemcy ciągle działają. Tak, tylko musimy powiedzieć jedno. My wiemy, że się nic nie rozstrzygnęło, ale w listopadzie 1941 roku i potem 1942 Hitler cały czas wierzy w to, że on wygrywa, że on już może wprowadzać ten wielki rasowy eksperyment. Dopiero akcja kończy się właśnie w latach 43, potem już ostatecznie w 1944 roku, kiedy Hitler wie, że zaczyna przegrywać. Można powiedzieć, że realizacja tego generalnego planu wschodniego związana jest jednak z wiarą Hitlera i jego współpracowników w to, że już niedługo będą panowali nad ziemiami wschodnimi i bardzo im zależało, żeby jak najszybciej ten eksperyment przeprowadzić, bo pierwotnie chciano to zrobić w ciągu 30 lat. Himmler powiedział, że nie, panowie, to trzeba zrobić wcześniej. Trzeba zasiedlić tę ziemię to aż do Dniepru w ciągu 20 lat. No i dlatego trzeba było tu, w tym miejscu, na Zamojszczyźnie, szybko spróbować, jak to nam będzie wychodziło. Tak, no bo tutaj głównie mówiliśmy o Hitlerze, ale rzeczywiście Heinrich Himmler, który od października 1939 roku sprawuje urząd komisarza Rzeszy do spraw umacniania Niemczyzny na wschodzie, jest pierwszoplanową postacią, gdy chodzi o, można powiedzieć, koncepcję tej ludobójczej akcji na Zamojszczyźnie, a głównym wykonawcą jest Odilo Globocnik, szef SS i policji na dystrykt lubelski i on i jego cała ta maszyna ludobójstwa jest odpowiedzialna za tak zwane pacyfikacje, czyli tak naprawdę niszczenie i mordowanie mieszkańców ponad 800 polskich wsi. Mówimy tutaj o tym szczycie akcji na Zamojszczyźnie w latach 1942-1943. Akademia Zamojska wraz z grupą historyków, osób zaprzyjaźnionych z Akademią postanowiła upamiętnić to bardzo przykre wydarzenie ludobójstwa w postaci budowy Muzeum Dzieci Zamojszczyzny tutaj w Zamościu, bo wiemy, że te trudności dotyczyły nie tylko za samego Zamościa, ale 4 powiatów: tomaszowskiego, hrubieszewskiego. Więc wiemy, że to cierpienie dotykało właściwie całej ściany tutaj wschodniej, obecnie Rzeczpospolitej. Chcemy, żeby ten ośrodek nie był tylko miejscem pamięci, ale przede wszystkim miejscem edukacji, bo chodzi o pokazanie pewnego wymiaru cywilizacyjnego i kulturowego tego, co działo się w czasie II wojny światowej, bo wojna ta, jak wiemy, dla narodu polskiego zakończyła się straszliwym wynikiem.
w 1945-1946 roku na terenie Rzeczpospolitej Polski zostaje 22-3 miliony ludzi. Ze stanu przedwojennego liczącego prawie 37 milionów w ciągu 6 lat tak wiele osób zostaje wymordowanych, nie może wrócić, zostaje właściwie wygonionych z ojczyzny swojej, a potem przy tym także trzeba przypomnieć o stratach materialnych, terytorialnych. To wszystko musimy mieć nieustannie w pamięci. Dlaczego? Dlatego, by nie zatracić swojej tożsamości narodowej. Na szczęście Niemcom się nie udało spacyfikować wszystkich wsi, bo spacyfikowali mniej więcej niecałe 300 wsi, ale to i tak była ogromna liczba ludzi, bo ta akcja dotyczyła 110 tysięcy osób, w tym 30 tysięcy dzieci. I jaki był pomysł Niemców? Co z tymi ludźmi wysiedlonymi robiono? Duża ich część została przeniesiona do obozów koncentracyjnych, między innymi tutaj najbliżej, do najbliższego obozu na Majdanku, również do obozu w Auschwitz. Tak, najbardziej dramatyczny los spotkał dzieci Zamojszczyzny, które, i tutaj dochodzimy znowu do tego prymatu ideologii, które zostały poddane, tak trzeba powiedzieć, eksperymentowi rasowemu, bo rasizm był tutaj największym czy najważniejszym punktem ideologii nazistowskiej. Himmler w swoich rozporządzeniach i poleceniach, które wydawał dla swoich najbliższych współpracowników w odniesieniu do celów akcji Zamość, mówił, że trzeba wyłowić, trzeba wydobyć tak zwany wartościowy materiał rasowy. No właśnie, bo to od tego właściwie powinniśmy zacząć, oceniając tę akcję i mówiąc o jej sensie. Problem w tym, i Niemcy szybko zdali sobie z tego sprawę, że mają kogo wysiedlać, ale nie mają Niemców, którymi te ziemię trzeba będzie zasiedlać. I Niemcy uważali, że część Słowian ma geny nordyckie, czyli z ich perspektywy to są osoby rasowo dobre, i te osoby trzeba przesiać i zniemczyć, i najlepszymi do tego, tak to Niemcy nazywali materiałem, były dzieci, bo dzieci stosunkowo łatwo było, dzieci te, które mają te dobre cechy rasowe, miano wysłać do Niemiec i potem w rodzinach niemieckich bądź w różnego rodzaju obozach one miały stać się prawdziwymi Niemcami i na te terytoria wrócić. Jak rozmawiamy o tych dramatycznych aspektach akcji Zamość, to mam wrażenie, jakbyśmy zstępowali do kolejnych kręgów piekielnych. Bo rzeczywiście to, co Niemcy zrobili z kilkudziesięcioma tysiącami polskich dzieci, tu przede wszystkim na Zamojszczyźnie, chociaż jak wiemy także w innych częściach Polski, to jest doświadczenie szczególnego bestialstwa, tak to trzeba powiedzieć. Te relacje, które mamy w źródłach opowiadające o transportach w wagonach bydlęcych, wagonach pełnych polskich dzieci, którym Niemcy nawet zakazywali podawania kulek śniegowych, żeby gasić pragnienie. Opowieści o Polakach, którzy na różnych etapach tych diabelskich transportów ratowali te dzieci, wykupując na przykład całe wagony, żeby uratować je przed tym losem, który został im zgotowany przez Niemców. To rzeczywiście do dzisiaj budzi ciarki. Może powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, o której powinniśmy wspomnieć. Po wojnie my nie mogliśmy się wszystkich dzieci doliczyć. Około 5 tysięcy dzieci zostało zniemczonych i pozostało niestety w Niemczech. I wiele dzisiaj, czy później tak po wojnie dorosłych ludzi, wielu dorosłym ludziom odebrano tę tożsamość i tej tożsamości już im nigdy nie przywrócono. Jesteśmy w Zamościu, tu w szczególnym miejscu, w Rotundzie Zamojskiej, ale
To miejsce także powoduje, że powinniśmy przypomnieć w kontekście dramatu dzieci Zamojszczyzny i w ogóle tego straszliwego czasu lat 1942-43 rolę ostatniego ordynata zamojskiego i jego małżonki, którzy na różne sposoby nieśli pomoc swoim współrodakom, zwłaszcza dzieciom. Zamojski podejmował interwencje u najwyższych tu na tym terenie przedstawicieli władz niemieckich, nie mając gwarancji, że on wróci z tych rozmów żywy, ale udało się im uratować wiele istnień ludzkich, wielu tych, którzy szczególnie potrzebowali wtedy pomocy, czyli udało im się uratować wiele polskich dzieci przed tym losem dramatycznym albo śmierci, albo zniemczenia na potrzeby ideologicznie motywowanego projektu stworzenia tutaj na Zamojszczyźnie tak zwanego bastionu Niemczyzny, który miał stanowić, jak mówił Himmler, taki ważny element wału odgradzającego nową Wielką Rzeszę od tego, co miało być na wschodzie.